Wyruszyłem w drogę powrotną. Jadę z Przemyśla szlakiem Greenville i napotkałem taki piękny mostek, chyba dla rowerzystów. Zaraz spróbuję na niego wjechać, żebym się tylko nie wrąbał, żeby nie dało się tam potem zawrócić, ale mam nadzieję, że przejadę. No, wygląda to bardzo ciekawie. Chyba to jest jedna z tych inwestycji, które mają aktywizować ruch turystyczny w tym regionie. A, proszę, jak to pięknie wygląda. Powrót z Przemyśla do domu był podobną przygodą jak przyjazd. Tym razem nie miałem rygoru czasowego. Mogłem zachować dowolne tempo jazdy i zatrzymywać się w dowolnym miejscu planowanej trasy. A, pięknie się jedzie. Dwa silniki, dźwięk pracujących motorów. No i piękny zjazd. To tak, zwykłym rowerzystom wcale tak łatwo to nie idzie. Od Przemyśla aż do miejscowości Choryniec-Zdrój podążałem wschodnim szlakiem rowerowym Greenvelo. W internetowych opisach ten odcinek jest często pomijany, a szkoda. Przebiega on bowiem przez tereny przepiękne krajobrazowo i przyrodniczo. Nieczynne cerkwie grekokatolickie prowokują do refleksji historycznej. W głowie mam natłok wrażeń tegorocznej wyprawy z Anią. Przemyśl i jego okolice wzbudziły tyle pozytywnych emocji. Opowiadałem o tym w części 2 i 3. W jesieni naszego małżeństwa dziękuję Bogu za każdy dzień, w którym doznajemy radości poznawania ważnych historycznie, przyrodniczo bądź kulturowo miejsc. Dozór służb granicznych jest wyjątkowo dyskretny. Ani razu nie widziałem pograniczników w mundurach z groźnie wyglądającym wyposażeniem. Synagoga z 1910 roku została odrestaurowana w roku 2011 i obecnie pełni funkcję biblioteki gminnej. Cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach wzniesiono w 1925 roku, a po wojnie, po wydarzeniach wysiedleńczych, została pozbawiona funkcji sakralnej i przejęta na magazyn. Jest budowlą w konstrukcji szkieletowej z muru pruskiego, zbudowana na planie prostokąta, tradycyjnie orientowana. Tym razem świeci słoneczko, jest cieplutko. Jadę w koszulce z krótkim rękawem. Lubię przejeżdżać przez wsie i małe miejscowości. To znacznie atrakcyjniejsze niż wyznaczony szlak oddzielnej drogi rowerowej, źle poprowadzonej przez lasy, piaszczyste wykroty, zamiast wykorzystać świetne drogi dojazdowe, w tym przypadku trasy A4. Pokonanie moim pojazdem dziennej odległości 250 km jest akceptowalne zgodnie z koncepcją Ania samochodem, a ja rowerem. Zazwyczaj jest to dystans stanowczo zbyt długi, by osiągnąć komfort podróżowania turystycznego od około 60 do 150 km. Powinniśmy zarezerwować czas na spokojne jedzenie posiłków, rozmowy z innymi ludźmi, zwiedzanie, na kontemplację, filmowanie, komentarz audio bądź inną pogłębioną refleksję. Motocykliści też znają doskonale ten problem. Pędzą po 800 km, by szybko dojechać do celu. Pomijają skorzystanie z wielu atrakcji, a na końcu padają ze zmęczenia. Cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Krowicy Samej została wybudowana w 1870 roku i rozbudowana w 1936. Opuszczona po II wojnie światowej służyła jako magazyn zboża i nawozów. Zawaliła się w październiku 1994 roku i obecnie możemy oglądać tak zwane cerkwisko, czyli praktycznie jej przyziemie. Zabytkowy zespół cerkiewny w Radróżu. Jest to perła architektury cerkiewnej, monumentalna,
Drewniana budowla zbudowana najprawdopodobniej pod koniec XVI wieku. Jest jedną z najstarszych drewnianych świątyń obrządku wschodniego zachowanych na terenie Polski. W surowej, niemal kubicznej sylwetce budowli zwraca uwagę wyraźny podział na 3 pomieszczenia, typowe dla architektury cerkiewnej I Rzeczypospolitej: babiniec, nawę i sanktuarium. Dużymi walorami konstrukcyjnymi odznacza się również dwupoziomowy system stężeń, czworobocznej kopuły nad nawą, zwieńczoną finezyjnie kutym krzyżem. Cerkiew to nie sama architektura, ale też przestrzeń dla malarskiego wystroju. W przypadku świątyni radróżańskiej tworzy go polichromia ścienna, ikonostas oraz ołtarze boczne. O tym wszystkim można usłyszeć w trakcie przewodnickiego oprowadzania. Wstrząsający był komentarz dotyczący historii najnowszej 1943 roku, zbrodniczych działań UPA. W tej cerkwi kapłani namawiali swoich wiernych do zbrodni na Polakach. W 1947 roku w wyniku wysiedleńczej akcji Wisła świątynie grekokatolickie, o ile nie przemianowano ich na katolickie, opustoszały. Dzisiaj cerkwie szlaku architektury drewnianej na Podkarpaciu są jedynie obiektami muzealnymi. Dziwny, smutny to widok. Puste kościoły, zaniedbane cmentarze. Pokłosie politycznego uwikłania. No i cóż, Radryż, skomplikowane dzieje polsko-ukraińsko i polskie-ukraińskie innych nacji narodowych. Trudno to wszystko rozstrzygnąć, ale rzeczywiście powinniśmy wybierać dobro, unikać zła. Jest upalnie, gorąco, ale na tym rowerze świetnie. Prujemy w kierunku Zamościa. Dawno już nie doświadczyłem tak pięknej trasy turystycznej. To jest obłędnie się jedzie. Wspaniale. Drogi są znakomite, lasy zewsząd. No i teraz oczywiście przystępuję do swojego rytualnego jedzonka, czyli jedzonka na diecie 16/8, czyli takiej trochę głodówki. Mam przygotowany pyszny posiłeczek. Kiełbaska mnie tutaj pachnie, kiełbaska na jutro. No i oczywiście druga buteleczka, którą muszę tutaj rączki umyć. Buźkę trochę. Po cerkwi w Radryżu a teraz jedzonko. Kiełbaska, serek, kilka śliweczek i czymś popić. Smacznego. Cerkiew muzealna w Nowym Bruśnie. Zabytek ten powstał na początku XVIII wieku i po gruntownym odnowieniu należy do najpiękniejszych świątyń drewnianych obrządku wschodniego w Polsce. W pobliżu cerkwi usytuowany jest także dawny cmentarz parafialny z nagrobkami wykonanymi w lokalnym ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym. Świątynia otrzymała typowy plan trójdzielny z kopułą nad nawą. Prace konserwatorskie objęły najbardziej zagrożone części cerkwi, nawę i sanktuarium. Polegały one na odtworzeniu formy cerkwi utrwalonej na rysunku profesora Zachariewicza. Zadanie kompleksowego odnowienia zabytku postawiono przed Muzeum Kresów w Lubaczowie, które w 2013 roku przyjęło cerkiew jako swój oddział. W ciągu 5 lat doprowadzono do zakończenia remontu. Świątynia powróciła do swej formy
z 1713 roku i połowy XIX wieku. Soboty. Tutaj przychodzili ludzie w przeddzień nabożeństwa i spędzali pod cieniem noc. No nieźle. Znowu szutry. Wieża widokowa w Suśćcu, a w zasadzie koło Suśćca, została wybudowana w 2013 roku. Usytuowano ją na najwyższym wzniesieniu w okolicy zwanym Górą Grabowicką. Ma 12 metrów wysokości i 3 kondygnacje. Dwie pierwsze wybudowano z miejscowego kamienia, najwyższa jest drewniana. Z wieży roztacza się bardzo ładny widok na pasiaste pola i rozległy kompleks Puszczy Solskiej. Byłem już zmęczony pokonanym dystansem oraz upałem. W tym miejscu niedzielnym popołudniem gościli się liczni okoliczni mieszkańcy. Stół przy wieży był zajęty przez dużą rodzinę, która biesiadowała. Kilkanaście minut mojego odpoczynku było niezwykle cennych. Wybrana przeze mnie trasa dawała tak wyczekiwany cień. Tym razem już nieśpiesznie jechałem pośród łąk, pól i duktami leśnymi. No, natrafiłem na takie mleko na trasie i się nawet wysypałem, ale na szczęście nic mi się nie stało. No a tutaj jest jakaś, mam nadzieję, już zaczyna się cywilizacja. Wyłożyłem maszynę, przygniatając nią swoją lewą nogę między miejscowością Łuszczecz a Szur, w okolicach większego miasta Krasnobrodem zwanego. Niestety, konsekwencją tego była skaleczona prawa noga między stopą a kolanem. Musiałem te rany opatrywać w Zamościu i jeszcze długo po tym. Z perspektywą na Jana Zabojskiego tutaj na koniu, na końcu tej ulicy. Nocleg w Zamościu. To już mój drugi pobyt w tym miejscu. Kiedyś przed laty razem z Anią tutaj też nocowaliśmy. Było przytulnie i gościnnie, z ciepłą wodą i wygodnym łóżkiem. Ale niestety na drugim piętrze. Po schodach bagaże pomógł mi wnieść pastor. Rankiem następnego dnia znosiłem je już sam i to dźwiganie bagaży, sakw po schodach jest dla mnie zawsze dolegliwe. Zazwyczaj szukam noclegów na parterze. No, jest poranek niedzielny. Zostałem ugoszczony i przenocowany przez pastora Kościoła Ewangelicznego w Zamościu. No, jest godzina przed 6, już będę wyjeżdżał. Tyłuję tyłem przed budynek zborowy. Jeszcze bez bagaży i przymocuję bagaże. Rower jest ciężki, jest zbyt ciężki, pomimo tego, że znakomicie pomaga mi przejechać z punktu A do punktu B. Poranek dzisiaj, w przeciwieństwie do wczorajszego, jest bardzo ciepły. Także ten mój przedostatni dzień zanosi się
wspaniale i bez okryć wierzchnich od samego rana. Ilekroć bywałem w tych okolicach, tylekroć wspominam moje czasy studenckie z przyjaciółmi, Jankiem, Wojtkiem i innymi kolegami i koleżankami. Wspaniałym czasem letniej kanikuły był obóz etnograficzny w roku 1982, gdzie razem ze studentkami etnografii Uniwersytetu Warszawskiego przebywaliśmy w Harasiukach. Piękna, wrześniowa, słoneczna, ciepła aura zachęcała do wielogodzinnego leżenia w nurcie tanwi pośród tak bardzo znanych jej szumów. Był to również czas naszego dokumentowania zabytków kultury materialnej tego rejonu. Niezapomniany czas wspaniałych chwil młodości. No, trochę złapał mnie deszcz, ale cóż, to są deszcze przelotne. Sobie stoję pod dużą lipą i czekam, aż przejdzie. Dzisiaj mam duży komfort czasowy, ponieważ mam krótszy dystans, także mogę sobie deszcz przeczekać. Nawet fajnie patrzeć, jak tutaj pada. Koło Zamościa, za Zamościem już, popada, przeleci, pojadę dalej. Coś raczej zdumiewającego. Wysepka na środku drogi. Ciekawe dlaczego. Atmosfera wybogacania się. Od dobrych kilku lat nie używam już map drukowanych, tylko elektroniczne, implementowane na smartfon bądź tablet. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to wydaje się, że najlepiej sprawia się czeska mapa turystyczna mapy.czy, oparta na mapach podkładowych OpenStreet. Naniesione na tej mapie jest tu wiele istotnych szczegółów topograficznych, ale też dotyczących sklepów, miejsc zakwaterowania, zabytków i wielu innych. Są też numerowane budynki, więc odnalezienie szukanego adresu jest łatwe. Podróżując, jedna mapa nawigacyjna nie wystarcza. Niestety, tego typu mapy mają wielką dysfunkcyjność polegającą na tym, że nie uwzględniają dróg dobrej jakości. Nie rozróżniają, czy jest to droga gruntowa, utwardzona, czy też nie. Podobno niemiecka mapa Komoot to robi. W każdym razie, zdarzają się błędy, które skutkują przykrymi konsekwencjami. Trzeba zawracać albo kontynuować jazdę w niepotrzebnie trudnych warunkach, w sytuacji, gdzie być może tuż obok jest o wiele lepsza droga. Kiedy już wydarzy się, że wpadliśmy w takie tarapaty, to korzystam ze zwykłej mapy drogowej Google Maps, a kiedy wyjadę z bezdroży, kontynuuję wytyczoną wcześniej trasę. Jest to optymalna i sprawdzona wielokrotnie przeze mnie procedura, która gwarantuje odnalezienie właściwej drogi. To jest niedziela rano, ale tak jakby życia tutaj nie było. Sprzedam, wynajmę tutaj z tą pizzą. Tam dalej, gdzie byliśmy, sprzedam i już nie ma tego dachu, pod którym jedliśmy. Pusto i raczej marazm w Krasnymstawie. Ale ryneczek bardzo pięknie odnowiony.
Kanał Wieprz Krzna. Tu się wpierniczyłem w taką drogę polną. Skaczę, wszystko mi rzęzi. Ale trudno. Tempomat przestał działać. Albo się coś rozpięło, albo się kontrolery przegrzały. No trudno, jedziemy na manetce. No nikt nie uwierzy, że przez tą nawigację i przez wytyczenie takie przeze mnie świadomie takiego szlaku trafiłem w takie tarapaty. No ale jadę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest ładna pogoda. Mając niespełna 70 lat, widzę siebie o potencjale intelektualnym 30-latka. Nie 20-latka, bo 20-latek jeszcze niewiele wie o życiu, ale już człowieka, który ma jako takie poznanie świata, które go otacza. Faceci od tego szlaku to pewnie są rowerzyści górscy. No i tak sobie wytyczyli ten szlak ziemi łukowskiej, pięknie. No cóż, wielu kuzynów pochodzi moich z ziemi łukowskiej, więc cóż, jadę. Zobaczymy, czym to się skończy. Na razie rower dzielnie zdaje egzamin. No, błoto, dużo błota. No, tutaj to chyba nie przyjadę, bo tutaj jest no i tutaj jadę tędy, albo się tu wpierdolę się jeszcze gorsze błota. No, przeprowadzę. Dosyć sensownie zaprojektowałem swoje życie. Po pierwsze ożenek, po drugie poczęcie i wychowanie synów, które będzie dawało nadzieję na godną starość, wybudowanie domu i przebywanie we właściwym środowisku, umożliwiającym osiągnięcie życiowego sukcesu. W otoczeniu pięknej przyrody, życzliwych ludzi. Wreszcie powziąłem prace, które umożliwiłyby mi realizację moich pasji podróżniczych. Zaprojektowałem i zbudowałem pojazd, który umożliwia mi przemieszczanie się na duże odległości. Niezawodny, trwały, tani w użytkowaniu, komfortowy w czasie wielogodzinnej jazdy. No tak. Musimy tą gałąź przełożyć. Dobra, przeszła. Średnia prędkość osiągana przeze mnie na długich dystansach oscyluje od 22 do 27 km na godzinę. Teoretycznie mogę pokonać około 250 km i tyle pokonywałem wielokrotnie, jednakże nie jest to przyjemne, ponieważ podobnie jak motocykliści, na końcówce zazwyczaj padałem. I on dalej prowadzi mnie przez rozlewisko i oczywiście się dalej nigdzie dojechać nie da. Więc trzeba stąd wyjechać. Tu jest jakaś droga przejezdna, tylko nie wiemy tak, czy skręcimy duktem w tą stronę, czy w tą. Teraz tak, tutaj w las, a tutaj na pola, więc wyjedziemy na Stary Goniowik, tutaj, tędy, bo tutaj się nie przejedzie. Doświadczenie może było fajne, ale tutaj jest ta gałąź. No i tutaj się nie utrzymam jak to. Tu wpierdolę na tą gałąź. Dobra, ale tutaj to mogę przeprowadzić. Dobra, spróbujemy tak. Dobra. Tak spróbujemy przejść. Istnieje coś takiego jak pokusa szybkiej jazdy, nazwana też demonem prędkości. Ta męska przyjemność adrenalinowania się,
korzystania z maksymalnej dostępnej prędkości naszej maszyny przy maksymalnie doładowanych akumulatorach wynosi w przypadku ErgoDrive'a około 45 do 50 km na godzinę. Po spadku napięcia w miarę zużywania energii ta prędkość spada od 30 do 35 km na godzinę. Możliwość wykorzystania wyższej prędkości pojazdu jest użyteczna w kilku przypadkach. Na przykład, gdy musimy dojechać do odległego miejsca zakwaterowania, a w pobliżu niczego takiego nie znajdujemy. Pokonanie dodatkowych 30 km to tylko 1 godzina dłuższej jazdy, a o ile zwiększa to możliwości zakwaterowania. I tam już wyjedziemy. Źle dostałem w dupę. Tą funkcjonalnością dysponują motocykliści jeżdżący i podróżujący samochodami. W innym przypadku możemy uciec przed załamaniem pogody. Zwykle jest to operacja nieudana, ale trzeba próbować. Jest to skuteczne, gdy możliwie prędko znajdziemy bezpieczne miejsce do zatrzymania się. Wtedy mamy możliwość osłonięcia się plandeką przed ulewą, rozbiciem suchego biwaku bądź nałożenia jakiegoś przeciwdeszczowego ubrania. Bywa, że musimy dojechać na tak zwaną godzinę. Kiedy jestem pod presją czasu, może to być na przykład wizyta lekarska bądź inne umówione spotkanie, włączam garminowy zegar na kierownicy. Jeśli trzeba, to ostro dymam. Często prędkość jazdy jest dyktowana utrzymaniem tzw. rytmu jazdy w ruchu miejskim. Wolna jazda rowerzysty budzi w innych uczestnikach ruchu ulicznego efekt zawaligrody. Kierowcy irytują się i chcą mieć gościa za sobą. Wyprzedzają i spychają, a potencjalnie uśmiercają rowerzystów. No i tu nie przejdę. Wtedy te 45 km na godzinę się przydaje. Przy tej prędkości nikt w moim małym mieście jeszcze mnie nie wyprzedził. Bywa, że spotykam się z komentarzami typu: ale pan zapiernicza. Dotrzymują mi kroku kolarze na drogich karbonowych bądź aluminiowych rowerach, ale podobnie jak i innych nerwusów, puszczam ich przodem, bo irytują się podobnie jak inni tu wzmiankowani. Takiej kałuży przeszedłem za 20, a teraz jeszcze nie mogę wejść na prostą. Skręć w prawo. No więc przeszedłem przez te gówno. Na brzegu jakaś chata jest. Trochę wyżej. Mam nadzieję, że teraz przejadę i już zapomnę o szlaku ziemi łukowskiej raz na zawsze. Tak mi to dało popalić. Wy sami widzicie, jak wyglądam. Ale maszyna jeździ, rower jeździ. Tak, jest godzina 13, więc pora mojego śniadania. Za chwilę otworzę moje produkty, ale w Miastkowie Kościelnym zapomniałem powiedzieć, że przed tymi wszystkimi przygodami kałużowo-błotno-leśnymi wymieniłem akumulator. Akumulator teraz ten jest używany i on teoretycznie może wystarczyć na około 65 do 70 km. I jeszcze mi pozostanie jeden akumulator w tej części, który gdzieś wystarczy na 80 km. Także mam jeszcze na 100 km zasięgu. No ale gdzieś znalazłem się na dzikich ostępach. Zaraz będę musiał uruchomić nawigację i ustalić swoje położenie, bo jeszcze nie wiem. No i cóż, no mamy taką piękną okolicę, także będę jadł i będę się posilał, wzmacniał. No, widać, że nawet błoto chlapało na silniki, bo przez kałużę przejeżdżałem do połowy zanurzone w błocie. No tutaj widać, ile było zanurzone, praktycznie
dotąd gdzieś było zanurzone, czyli do silnika nie dotarła woda. No oczywiście wszystkie te rzeczy, tutaj są amortyzator, wszystkie takie rzeczy tutaj są potwornie zabłocone. Tutaj jako tako wygląda, no a tutaj to już w ogóle horror. O, tam proszę bardzo, tryska. No ale cóż, rajd terenowy. Hania Bulak przed chwilą do mnie telefonowała i powiedziała, żeby po tej operacji się nie wysilać. No to, co ja przeszedłem na tych dołach, to trudno sobie wyobrazić większy mój wysiłek w ciągu ostatnich 20 lat. I tak oto zjadam pierwsze jajko. Niam, niam, jeszcze sól. W nowej porcji wody dodaję szczyptę soli, tak żeby nie tracić sodu. O, dobra. Na śniadanie zjadłem jeden kawałek boczku, jeden kawałek kiełbasy, dwie rzodkiewki i 2 jajka. Napiłem się wody lekko osolonej. No i po tych wszystkich emocjach trochę chcę odpocząć i wrócić do cywilizacji. Wybór drogi górskiej, a nie szosowej, był złym wyborem. No i to trzeba teraz zmienić, czyli szukam pierwszej miejscowości, gdzie jest jako taka cywilizacja, niejakie zasiadały czy posiadały. Jak tam dojadę, to wtedy wytyczę nową trasę w kierunku moich kuzynów koło Ulana. No i znowu na trasie. Trochę się martwię, że może mi zabraknąć czasu na ukończenie tego mojego dystansu. Ostatecznie dotarłem do moich kuzynów Ewy i Romana w Wochyniu, gdzie przyjęto mnie wraz z innym kuzynem uroczystym, niedzielnym obiadem. Wieczorem spacerowaliśmy po Romanowej stadninie, oglądając konie, które z takim sentymentem i zapałem również hodował mój wujek Edmund, ojciec Romana. Piliśmy kawę na tarasie w nowym domu u Oli, córki Romka i Ewy, prowadząc rozmowy rodzinne. Od Romana wyruszyłem wczesnym rankiem i już o 6 byłem na trasie. Wcześniej poprosiłem o kawę z masłem, o nic więcej. Budzi to powszechną ciekawość i pytania, czemu nie śniadanie? Romek też wcześniej wyruszył w swoich końskich sprawach, ciągnąc samochodem przyczepę z jakimś rumakiem. Mieliśmy jeszcze sposobność dwukrotnie pozdrawiać się na szosie, kiedy mnie wyprzedzał, a potem ponownie, gdy wracał z Rodzynia, a ja jeszcze do tej miejscowości nie dojechałem. Rower mniej więcej wygląda tak, także już jest solidnie ubłocony. Wszystko jest tu ubłocone. Tutaj, o proszę bardzo, jak to ładnie sypie wszystko po tej stronie. Znowu będzie i tak już generalne mycie roweru i tak. No i co, panie Szczygio? Łyso panu. No trochę tak, powinienem zawrócić. Ale chciałem pokonać ten odcinek. Zobaczymy dalej. Przy tej kolejnej kałuży to wiadomo, co trzeba zrobić. Trzeba obejść tutaj bokiem. No przejeżdżał nie będę. Przeprowadzę znowu rower. Bo tu już ktoś przede mną to przeprowadzał. O, tutaj. No i spróbujemy, żeby wpadł rower w bruzdę tą towarową, a nie żebym ja nie wpadł w bruzdę pod dno. O, kolor. Bardzo ładnie. No już pół kałuży. No i ktoś tutaj znowu rower pewnie wyprowadził z tego bagna. Ale droga dalej jest niedobra, piaszczysta. No, będziemy próbowali jechać. No i tak było przez 2 albo 3 km. No
No i teraz już widać szosę, widać cywilizację, to jest ostatnia kałuża. Droga była bardzo niedobra, były piaski, był grunt błotnisty, były wielkie kałuże, ale napęd na 2 koła dał radę. Przez kilka takich dużych przeszkód przejechałem na kołach, przez kilka przeprowadziłem, kilkadziesiąt ominąłem. Wyjechałem z Błot, to jest ta droga, ją jeszcze fragmentarycznie pewnie widać, no ale mam 56,6 V na pakiecie. Zobaczę, jakie miałem zużycie w watogodzinach na kilometr. To jest ciekawa informacja. 11,63, czyli te przeszkody terenowe pochłonęły tyle energii, jak jazda z dużą prędkością, około 35 km na godzinę po płaskim terenie. W pierwszej i czwartej części mojej przemyskiej opowieści połykam kilometry. Niewiele zwiedzam. Jest to mój świadomy zamiar. To miał być tylko przejazd. To pomysł, że Ania jedzie samochodem, a ja wyruszam 2 dni wcześniej i dojeżdżam na krańce krainy pełnej rzeczy pospolitych. To jest coś, czego do tej pory nie robiłem. Tym razem udało się to zrealizować. Teraz, jeżeli ktokolwiek zaproponuje mi jakiekolwiek przedsięwzięcie turystyczne i będzie chciał ze mną gdzieś wyruszyć, to zapewne zaproponuję. Powiedz, kiedy ty tam będziesz, wyjadę 2 albo 3 dni wcześniej i spotykamy się na miejscu. Tam zaczynamy uprawiać turystykę, przejazdy rowerowe, imprezowanie i tak dalej. Dam radę, bo mam już takie możliwości. To po pierwsze. A po drugie, mam ochotę w taki sposób podróżować, w taki sposób smakować życie. Spędzam je tak, jak lubię. Po trzecie, a dokąd i co to tak człowieka goni? W poszukiwaniu prawdy, dobra, piękna.